Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy orzechowo-jabłkowy zawrót głowy. Najpierw zajmiemy się spodem, a spód to ciasto kruche. I żeby je zrobić, potrzebujemy 290 g mąki pszennej, 4 żółtka jaj, 170 g masła lub margaryny, 90 g cukru. Bierzemy sobie miskę i wkładamy wszystkie składniki na ciasto kruche, czyli po kolei 290 g mąki pszennej. Najlepsza jest mąka krupczatka do ciasta kruchego, myśmy użyli mąki tortowej i spokojnie daje radę. 90 g cukru dokładamy, wkładamy 4 żółtka jajek, 170 g masła lub margaryny. Dobrze by było, żeby margaryna czy masło i żółtka były zimne, bezpośrednio wyjęte z lodówki. Wszystkie składniki wstępnie mieszamy, łącząc je nożem. A następnie zagniatamy ręką. Starajmy się zrobić to dosyć szybko, bo ciasto kruche nie lubi ciepła. Składniki szybko zmieniają konsystencję na bardziej zwarte. Jak Państwo tu widzą, mamy już jedną całość, którą zawijamy w folię spożywczą. I wkładamy do lodówki tak na 30 minut. Jak ciasto sobie leży w lodówce, wypoczywa, my zajmiemy się jabłkami. Żeby zrobić jabłka, warstwę jabłkową, potrzebujemy około kilograma jabłek i 2 łyżek cukru. Jabłka myjemy, obieramy, kroimy w mniejsze części, pozbywamy się gniazd nasiennych, a następnie kroimy w kosteczkę. Może być większa, może być mniejsza. Takie jabłka wykładamy na patelnię, posypujemy 2 łyżkami cukru i podgrzewamy. Na małym ogniu to się wszystko będzie smażyło. Jabłka zaczną w pewnym momencie puszczać soki. Soki w międzyczasie odparowują, jabłka miękną. A na koniec, kiedy jabłka są już miękkie, możemy jeszcze przełożyć je na druszlak lub sito i odsączyć sok z jabłek. 30 minut minęło, kiedy ciasto kruche włożyliśmy do lodówki, więc wyjmujemy je stamtąd. Bierzemy sobie foremkę, wykładamy papierem do pieczenia i na spód będziemy wykładać ciasto kruche. Można paluszkami, można innym sposobem. Tworzymy z tego ciasta podstawę. Powoli paluszkami rozkładamy po całości, a następnie trzeba powierzchnię wyrównać. Myśmy to zrobili szklanką opruszoną mąką. Jeżeli Państwo mają krótki wałek, spokojnie też można go użyć. I tak jak mówiłam, wyrównujemy powierzchnię. Przed włożeniem do piekarnika to ciasto jeszcze trzeba ponakuwać widelcem, żeby w trakcie pieczenia powietrze nie podeszło pod spód i nie wybrzuszyło tego ciasta. I tak przygotowaną foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza. Używając grzałki góra i dół, pieczemy przez 15 minut. Jak ciasto się piecze, my przygotowujemy orzechy w karmelu. Żeby je przygotować, potrzebujemy 250 g orzechów włoskich, 140 g masła, 150 g cukru, 3 łyżki miodu i 2 łyżki mleka. Bierzemy sobie rondelek, stawiamy na gazie, do środka dajemy 140 g masła, włączamy gaz i powolutku roztapiamy masło. Jak masło się roztopi, dodajemy 2 łyżki mleka, 150 g cukru,
3 łyżki miodu. Oczywiście wszystko w międzyczasie mieszamy, łączymy ze sobą, rozpuszczamy. Jak będziemy mieli już w stanie ciekłym wszystkie składniki do tej pory dodane, wtedy wrzucamy orzechy. Orzechy włoskie obrane, raczej nie pokrojone, jak w większych kawałkach. I wszystko ze sobą mieszamy. Chodzi o to, żeby ta ciecz obtoczyła orzechy. I gotujemy wszystko tak przez parę minut. W międzyczasie ciasto kruche się upiekło. Wyjmujemy je z piekarnika. Nie wyłączajmy kuchenki, ona się jeszcze nam przyda. I na wierzch gorącego warstwa wykładamy gorące jabłka. Układamy z nich ładną warstewkę. Mniej więcej równomiernie zróbmy to. A na jabłka wykładamy gorące orzechy w karmelu. Musimy powolutku, cierpliwie wykładać orzechy, polewając je karmelem. Chodzi o to, żeby też utworzyły warstwę na tych jabłkach. I foremka z powrotem wraca do piekarnika, tym razem już do temperatury 180 stopni, używając grzałki góra i dół i pieczemy przez kolejne 15 minut. Po tym czasie ciasto wyjmujemy z piekarnika, studzimy. Ciasto jest wyśmienite, a ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.